Żeby prowadzić samochód, musisz zdać egzamin, a żeby być mamą czy tatą, nic nie musisz zdawać. Zdajesz go przez cały czas bycia rodzicem, czyli przez wiele, wiele lat. I to jest próba uczenia się na błędach. I tak myślę, że jak każdej mamie wydawało mi się, że ja wiem wszystko, czego nie zrobię z dzieckiem, albo co zrobię, albo że to będzie wszystko inaczej, niż moi rodzice robili. No i w ogóle mamy dużo na ten temat wyobrażeń, a potem się po prostu zderzamy z tymi istotkami, które przychodzą, które są albo podobne trochę do nas, tak nam się wydaje, albo zupełnie inne, mają inne zdanie i zazwyczaj w tym czasie, kiedy my chcemy, żeby coś robiły, one chcą zupełnie czegoś innego. No, czuję się buntowniczką. Dużo rzeczy widzę, które nie powinny być i każdy z nas coś widzi. Tylko niektórzy uważają, że tak musi być, a niektórzy uważają, że i tak będzie i nie mamy na nic wpływu. A ja zawsze uważałam, i dlatego kandydowałam też do Rady, zawsze uważałam, że całą rzeczywistość i wszystko, co jest wokół mnie, stwarzamy my sami. I zawsze oponuję przeciwko temu, żeby dzielić świat na tych onych i my, i nas. To jest taki podział jeszcze z czasów PRL-u, że są jacyś oni, którzy decydują, rządzą i mają coś za nas zrobić i my jesteśmy ci na dole, którzy na nic nie mają wpływu. Ja zawsze uważałam, że ja decyduję o swoim życiu. To, co jest najgorsze w tym, to, że gdziekolwiek się pojawi na zewnątrz, to od razu jest takie pytanie, a kto ci siedzi z dziećmi? No i to jest sakramentalne pytanie. Jeżeli mama wyszła, pracuje, jest w radzie, jest na komisji, jest na sesji, jest, nie wiem, w jakimś miejscu publicznym, to od razu jest pytanie, i to i mężczyzn, i kobiet, kto ci siedzi z dziećmi? Tak jakby te dzieci nie miały taty i tak jakby mama nie wiedziała, że musi jakoś ten czas zorganizować. Zresztą ja wychodzę najczęściej popołudniami czy wieczorami, kiedy Przemek wraca do domu. Po prostu się cały czas wymieniamy. Ale to pytanie do mamy zawsze jest. Nikt się nie pyta ojca, kto ci siedzi z dziećmi, jeśli on jest w pracy. Ale mamy o to pytają. A w życiu taty się niewiele zmieniło, bo on dalej chodzi do pracy tak jak chodził na te 8 godzin codziennie, prawda? Czyli ja muszę dokonać o wiele więcej wysiłków, żeby tą pracę, którą wykonuję, czy nie wiem, czy pisanie książki, czy artykułu, czegokolwiek, robię to zawsze albo w domu, w kuchni, albo w łazience, albo w pokoju, albo wieczorem, kiedy dzieci nie śpią, więc to w życiu kobiety tak naprawdę się dokonała rewolucja. Ale wymiana polega na tym, że ja to wszystko próbuję zmieścić w tym czasie po południu, kiedy tata już jest w domu. Po prostu się wymieniamy. Kiedy wróciłam do Tenczynka, z czego się bardzo cieszę i zawsze podkreślam, że to bardzo śmieszne, ale u etnografa, którym jestem, powrót do korzeni się okazał bardzo trafiony, to od razu poczułam, że jestem u siebie, ponieważ gro ludzi mnie zna, pamiętało mnie, jak byłam dzieckiem, ja ich znam, łatwiej mi się do kogoś zwrócić, czy kiedy kandydowałam w wyborach w ubiegłym roku do Rady Miejskiej i przeszłam cały swój okręg dom po domu, to też spotykałam wiele osób, które mnie pamiętały, albo mówiły, a pani Moniko, jak głosować, to tylko na panią. Absolutnie wolę działać tutaj niż w dużym mieście, gdzie tych działań po pierwsze jest dużo, a po drugie ja pochodzę ze wsi i ja tej anonimowości miasta nie znoszę. Niby się znamy, niby ktoś tam się gdzieś widujemy, mamy pełno znajomych, przesiaduje się na Kazimierzu w knajpie czy gdzieś, ale to w ogóle nie jest ta wspólnota, co tutaj. Że idę i ktoś wie, pamiętam moich dziadków, jak śpiewam, to pani mi mówi, 70-letnia, a twoja ciotka tak jak pasła krowy, to też tak śpiewa, to może masz po niej taki głos. To jest to poszukiwanie tożsamości. I chyba właściwie cała ta moja, no, to nie jest kariera, ale taki jakby rozwój, pęd, to wszystko, co się wydarzyło, to wydarzyło się tak naprawdę przez pierwsze do tego 35 roku życia zbierałam doświadczenia. Jeżdżąc po świecie, studiując i ucząc się i pracując w Krakowie i w różnych miejscach. A odkąd urodziłam dziecko i wróciłam na wieś, to zaczęłam iść swoją drogą. I myślę, że to jest bardzo związane z odnalezieniem swojej tożsamości i z powrotem do miejsca, które jest twoje. Cały czas się wymieniamy, wymieniamy się. Ja robię coś, co umiem, czyli pomagam, nie wiem, zorganizować, coś załatwić i tak dalej, a dużo kobiet wokół mnie, bo jako, że tak dużo organizuję, to wiecznie mam problem z tym, żeby sobie coś ugotować albo zrobić jakieś przetwory, albo nie wiem, coś tam ogarnąć, więc dużo mam takich kobiet, które jak zadzwonię i mówię, robię imieniny albo urodziny Milenki, to co, upiec ci placek? Dobra, no to mam załatwione. Placki i przetwory mam załatwione. Nieustanne zadawanie sobie pytania, czy co ważniejsze, dziecko, czy praca. Z drugiej strony nie ma wyboru, bo ja bardzo chętnie bym sobie siedziała na wychowawczym i działała społecznie, no ale musimy z czegoś żyć. A to nie są, no te zarobki są makabryczne i ja się nigdy na to nie skarżę, jakoś szczególnie nie mówię o tym, ale nie da się w Polsce być mamą i spokojnie żyć.
bo tak naprawdę ten system nas zmusza do pracy. Chyba że ktoś ma męża, który przynosi te kilka tysięcy do domu. Znam bardzo mało takich osób wokół mnie. Wszystkie mamy, po prostu radzimy sobie jak możemy. I większość z znajomych mi mam pracuje zawodowo i to nie na jednym etacie, ale jeszcze na zleceniach i jakichś dodatkach i jeszcze czymś, żeby utrzymać rodzinę. Dlatego absolutnie potrzebujemy wsparcia. I najczęściej dobrze, żeby to było wsparcie partnera, albo męża, albo rodziny. Cały czas trzeba się uczyć tej uważności, czułości, tego, co przy tym robieniu tak wielu rzeczy i spełnianiu się w byciu kobietą i nie wiem kim jeszcze, jest to bardzo trudno. Dlatego ja się zdecydowałam i z radością przyjęłam taką decyzję naszego państwa, że jest ten rok macierzyńskiego. Nie byłam tą mamą, która mówi, że to bez sensu, że ja chcę szybko wrócić. Nie, absolutnie uważałam, że ten rok to jest minimum, żeby poznać tego człowieczka, który przyszedł do nas, żeby pobyć z nim i dać mu to, co jest najważniejsze w tym okresie. Ale w tym samym czasie robiłam różne rzeczy. Pisałam książkę, nie wiem, prowadziłam cały czas fundację, której jestem prezesem i którą założyłam w 2011 roku. Kobiety mają niezwykłą moc, którą przez ten patriarchalny obraz świata została gdzieś zniszczona i zepchnięta bardzo daleko. I to, co mówię, nie ma nic wspólnego z jakimś wojującym feminizmem, bo oczywiście jak tylko założyłam Fundację Kobieta w regionie, to się zaczęło pytanie, czy to jest feministyczna organizacja, cokolwiek to znaczy. Dla każdego to znaczy co innego, feministyczne. Natomiast tak jak kobiety mają niezwykłą moc i czuję tą moc będąc z nimi i wiem jak dużo mam przyjaciółek, które w trudnych sytuacjach mówią: Monia, nie martw się, podwiozę, załatwię coś tam, to wiem jak bardzo kobiety z zazdrości najczęściej, z zazdrości i z zawiści potrafią też niszczyć. I to jest ta druga strona kobiecości i dlatego uważam, że ten męski pierwiastek w każdej grupie jest bardzo potrzebny. Sytuacja, która się wydarzyła 2 dni temu, kiedy jechałyśmy z moją przyjaciółką Kasią na Kongres Kultury Regionów do Nowego Sącza. Kasia jest świetnym kierowcą. Nie wiemy, co się działo. Zamiast tam 2,5 godziny jechałyśmy 4,5. Non-stop błądziłyśmy, non-stop zjeżdżałyśmy w złym kierunku. I to w terenie, który obie świetnie znamy. Nie mogłyśmy wyjechać tutaj z miejscowości kilkanaście kilometrów od nas. 3 razy znalazłyśmy się w tej samej miejscowości. To było jakieś po prostu, a robiło się coraz ciemniej. I na to dostaję SMS-a od innej mojej przyjaciółki, która pisze, bo mówiłyśmy jej to, że nie wiemy, co się dzieje, cały czas błądzimy. Ona napisała: wiesz co, właśnie koleżanka mi napisała, że teraz jest czas zmiany, że odchodzi stare, a przychodzi nowe. I wy chyba do tego Sącza jedziecie po nowe i cały czas was zawraca do domu, ale musicie jechać przed siebie, bo to jest znak, że tam się zacznie coś nowego. No i jak przeczytałam tego SMS-a w samochodzie, to obie z Kasią, przeszedł nas taki dreszcz. I pomyślałam sobie o tej kobiecej intuicji, o 4 różnych kobietach, które wysłały do siebie taką informację. I to było bardzo takie mistyczne doświadczenie intuicji kobiet. To jest wielka nasza siła, intuicja kobiet.